Ja jestem Dorota Stankowska, bardzo mi miło, obok mnie siedzi Drew Cobb i teraz bardzo chciałabym Was serdecznie przywitać i naprawdę jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę ten webinar Wam przetłumaczyć. Webinar będzie prowadził Drew Cobb, jest on wykładowcą starszym, czyli takiej najwyższej rangi Akademii Devsona w Stanach Zjednoczonych. Drew przyjechał do nas do Polski już chyba po raz 5. i prowadzimy zajęcia teraz przez 3 dni z magii ekwilibracji. Właśnie je skończyliśmy i prosto przyszliśmy do Was, żeby móc Wam zdradzić parę trików, tajemnic dotyczących, wytłumaczyć w ogóle, co to jest ekwilibracja, bo musicie wiedzieć, że to jest najmniej inwazyjne leczenie dla pacjentów. I jeśli chodzi o stabilność okluzyjną. I tak króciutko przedstawię doktora Cobba. Uczy już prawie 20 lat, mieszka na co dzień w Waszyngtonie. Jest to niesamowity człowiek dlatego, że słuchajcie, zapisałam, aż sobie bym nie zapamiętała, on ma tyle nagród, jeśli chodzi o pomoc dla innych ludzi, że to jest po prostu niesamowite. Bardzo udziela się charytatywnie. Oprócz tego, że ma własną praktykę, własną rodzinę, uczy, to robi dużo rzeczy dla innych osób. Dostał nagrodę Humanitarian of the Year od Amerykańskiej Akademii Cosmetic Dentistry, od DC Dental Society, od Small Business Council of America, of American. Wiele nagród za to, że jest po prostu wspaniałym człowiekiem o wielkim sercu. No a poza tym na co dzień praktykuje, oczywiście filozofii Dawsona po to, że... Ja nie słyszę nic. Nie, idę do domu, wiedziałam, że będzie. Okej. Referowali? Okej, świetnie. No więc, żeby nie zabierać czasu, Drew, welcome. I just introduced you, so you are free. The screen is yours. I'm really glad to have you here, and I will translate you, of course. Yes. Thank you very much, and it's great to be here with you this evening and share some about equilibration, which is we're going to talk about for a little bit. Witam Was wszystkich. Jest to wspaniałe dla mnie, że mogę być z Wami i opowiedzieć Wam o ekwilibracji. I think equilibration is one of those skills as a dentist that you have to be able to do, and for whatever reason, I don't think it's taught very well. Uważam, że ekwilibracja to jest umiejętność, którą każdy dentysta powinien posiadać, ale nie wiem dlaczego nie jest ona czasem dobrze odbierana albo nauczona. So it's actually a very conservative way of satisfying some of the things we're trying to do for our patients to set them up to ideal function. Więc ekwilibracja to jest taka procedura, która jest najmniej inwazyjna, jeśli chodzi o doprowadzenie okluzji do idealnego stanu, do perfekcyjnej okluzji. When we look at ways that we can help solve some of our patients' problems, it's one of the things in our, I'll say, toolbox that we need to be able to use to help us solve their problems. Jeśli nasi pacjenci mają problemy, to ekwilibracja jest jednym z narzędzi, które pomagają nam te problemy rozwiązać. And there are a couple of things with equilibration that I think are important to understand. One is it's not mutilating or taking away excess tooth structure. It's actually a very conservative way to satisfy some of the functional things we're trying to solve. I musimy wiedzieć, że ekwilibracja to nie jest niszczenie zębów. Jest to jedna z najmniej inwazyjnych metod, jeśli chcemy zapewnić jakieś tam warunki stabilnej okluzji. So although it can be a reductive procedure, it's minimal reduction. I nawet jeśli to jest redukcyjna procedura, jest to bardzo minimalna redukcja. The other thing you have to figure out is when is it the appropriate thing to do for a patient? Ale inną rzecz, którą musicie pamiętać, jest ważne to, że trzeba wiedzieć, kiedy można tą ekwilibrację u pacjenta zastosować. So one of the things we teach at the Dawson Academy is to try to figure out what is the right and the best treatment for our patients before we do anything irreversible to them. Więc w Akademii Devsona pracujemy w taki sposób, że zanim przystąpimy do leczenia pacjenta, my próbujemy znaleźć najlepszy sposób leczenia dla tego pacjenta, zanim zaczniemy go leczyć. And we have a series of checklists to help us figure out what is the appropriate treatment. I tak naprawdę my mamy kilka takich list kontrolnych, checklist, dzięki które pomagają nam jakby dowiedzieć się,
co jest najlepsze dla tego danego pacjenta. And equilibration is going to come in under that checklist. I ekwilibracja będzie jakby częścią rozwiązań wynikających z tych checklist. So if we just talk quickly about what that process is. Jeśli porozmawiamy krótko, czym jest ten proces, So we take this, and there's really 4 steps to this process. tak naprawdę są tylko 4 kroki do tego procesu. So it starts with this 4-pronged approach to taking care of patients with more extensive problems. Jeśli pacjent ma jakieś większe problemy, to są tak naprawdę 4 kroki, żeby rozwiązać te problemy dla niego. Everything starts with a thorough examination of the patient, trying to find out what's wrong with them, and then figuring out how we can solve their problems. Wszystko zaczyna się od bardzo dokładnego badania, etycznego, żeby dokładnie sprawdzić, jakie ten pacjent ma problemy, czego od nas potrzebuje. So it's the examination, and then once we get the records, figuring out what's the best way to solve their problems. Więc wszystko zaczyna się od dokładnego badania, a później od pobrania dodatkowych rekordów, żeby móc zorientować się, czego ten pacjent potrzebuje. And we work all of this out on the models before we do anything irreversible to the patient. I my zawsze najpierw sprawdzamy to, co chcemy zrobić u tego pacjenta na modelach, zanim nieodwracalnie zrobimy to w jego jamie ustnej. So this is all worked out again on the models. It's why that's so important. And we can figure out, is it the right treatment and can we solve the problems we're trying to solve? Więc jeszcze raz, zawsze robimy to na modelach, żeby zobaczyć, czy jest to właściwe leczenie dla tego pacjenta, czy my tym sposobem leczenia jesteśmy w stanie rozwiązać jego problem. And oftentimes, equilibration might be one of the treatments we need to help solve our patients' problems. I bardzo często właśnie ekwilibracja jest tym rozwiązaniem, które może być bardzo dobre dla danego pacjenta. So we follow a series of checklists to help us identify the correct treatment for our patients. Więc my przechodzimy przez różne listy kontrolne, checklisty, aby znaleźć właściwe rozwiązanie dla naszych pacjentów. And one of these, what we'll call the 2D treatment planning checklist. I jedną z tych list jest taka lista, którą my nazywamy 2D. And the reason for these checklists is if we lay everything out in a checklist, we have a much better chance of achieving the results that we want. I powód, dla którego stosujemy te listy kontrolne, jest taki, że jeśli będziemy mieć taką listę kontrolną, to my wtedy jest dużo większa szansa, że znajdziemy właściwe leczenie dla pacjenta. We don't want to leave things to chance. Nie chcemy zostawić nic przypadkowi. Predictability in our end result happens through following this process. I przewidywalność naszego końcowego rezultatu leczenia jest bardzo przewidywalna, dlatego że my przechodzimy przez pewien proces. But if you think about it, once we've identified problems and we try to figure out how we're going to solve them, więc jeśli pomyślicie o tym, że my zidentyfikowaliśmy problem i teraz zastanawiamy się, jak go rozwiązać, there's only 4 things we can do. tak naprawdę są tylko 4 rzeczy, które możemy zrobić. We can reshape teeth, which is equilibration. My możemy zmienić kształt zębów delikatnie, co nazywamy ekwilibracją. We can reposition teeth orthodontically. My możemy przesunąć zęby ortodontycznie. And we can restore teeth. Możemy również odbudować zęby. And we can reposition bone. Również możemy wykonać repozycję kości, czyli chirurgię ortognatyczną. So those are really the 4 things that us as a dentist can do, and honestly, most conservative to most invasive. I tak naprawdę są to 4 rzeczy, które my jako dentyści możemy zrobić, od najmniej inwazyjnej do najbardziej. So precise reshaping of teeth can be the most conservative way we have to treat our patients. Więc taka minimalnie inwazyjna korekta kształtu zębów może być tak naprawdę najmniej inwazyjnym sposobem leczenia dla danego pacjenta. So if we've gone through our checklist process and determined that equilibration is one of the things that our patient needs, and that's how we're going to try to solve their problems. Więc jeśli my przejdziemy przez ten proces planowania leczenia dla pacjenta, to ekwilibracja często jest jednym z tych sposobów leczenia. The first thing we're going to do, and this is very important, is to do it on a set of models first. Więc najważniejsze jest to, że jeśli ekwilibracja okaże się tym sposobem leczenia, to najważniejsze, to jest super ważne, żeby najpierw wykonać ją na modelach, a nie w ustach pacjenta.
we never equilibrate a patient until we've done it on a set of models. My nigdy nie ekwilibrujemy pacjenta, dopóki nie sprawdzimy tego na komplecie modeli. And that's probably one of the most important points we want you to understand with equilibration. I wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą chcemy, żebyście zrozumieli na temat ekwilibracji. We're never going to pick up a handpiece and do something irreversible unless we know it's the proper treatment. My nigdy nie weźmiemy kątnicy do ręki i nie zrobimy czegoś nieodwracalnie, dopóki nie będziemy na 100% pewni, że to jest właściwe leczenie. So here's another important point about equilibration also, is we think of it as a reductive procedure. A teraz chciałbym wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Często myślimy, że ekwilibracja to jest redukcyjna procedura. And frequently it is. I bardzo często faktycznie tak jest. But sometimes equilibration is actually an additive procedure. Ale bardzo często ekwilibracja tak naprawdę może być addycyjna. And what we mean by that is if we have a patient that's lost lots of tooth structure. I co my mamy na myśli mówiąc to jeśli mamy pacjenta, który stracił dużo struktury zęba, through wear or older restorations, and we need to put that tooth structure back in space. Jeśli pacjent stracił strukturę zęba poprzez albo starcie, albo jakieś stare odbudowy, my musimy tą strukturę zęba dać mu z powrotem. Either of those methods then, reductive or additive, can be the right choice. I w zależności od indywidualnego przypadku, ekwilibracja redukcyjna albo addycyjna może być właściwym leczeniem. So as we follow our checklist to make this easier for the doctors, we ask that question before you do anything on the models. Is it reductive or additive? Więc zanim lekarz zacznie leczyć pacjenta, to musi sobie zadać pytanie, czy ekwilibracja ma być addycyjna czy redukcyjna. So if we talk about our goals of the treatment and equilibration, więc jeśli mówimy o naszych celach leczenia ekwilibracji, the functional goals are we want to start with healthy joints seated in centric relation. Funkcjonalne cele są takie, że musimy zacząć w centralnej relacji prawidłowo osadzony staw. And would like to create even stops on all teeth throughout the arch. I chcemy uzyskać stabilne kontakty na wszystkich zębach w całym łuku. And again, equilibration can be one of the most conservative means we have to be able to achieve that goal. I jeszcze raz powtarzam, ekwilibracja może być najmniej inwazyjnym sposobem, żeby to uzyskać. In addition, we want to be able to have disclusion of the posterior teeth when we go into eccentric movements. I oczywiście dodatkowo, żeby była stabilna okluzja, chcemy uzyskać natychmiastową dyskluzję na tylnych zębach. So we want proper anterior guidance. Więc chcemy właściwe prowadzenie przednie. So we use that term dots in back, lines in front. I my używamy tych stwierdzeń, kropki z tyłu, linie z przodu. Centric stops everywhere, anterior guidance in the front. Centralne kontakty na wszystkich zębów i prowadzenie przednie na przednich. And again, equilibration can be one of the means that we're going to be able to achieve that goal for our patients. I ekwilibracja jest jednym ze sposobów, dzięki którym będziemy mogli uzyskać te nasze cele. So again, here's why we do the trial equilibration on the models. I teraz pomówmy sobie jeszcze raz o tym, dlaczego chcemy wykonać ekwilibrację na modelach najpierw, próbną. And here's an example of what an equilibration looks like on a model. I tutaj jest przykład, jak wygląda ekwilibracja na modelach. Centric stops on all the teeth, guidance in the front. Centralne kontakty na wszystkich zębach, prowadzenia na przednich. So by doing the equilibration, the questions it answers is, can we do it? Can we solve our patient's problems by reductive or additive equilibration? Więc powód, dla którego wykonujemy ekwilibrację na modelach jest po prostu, musimy dostać odpowiedź, czy my możemy zrobić tą ekwilibrację i czy ona będzie addycyjna, czy redukcyjna. Can we get the anterior teeth in contact so that we can have anterior guidance? Pytanie brzmi, czy możemy uzyskać kontakty na przednich zębach, żebyśmy mogli wykonać to prowadzenia. And if we can't, is there another option that we need to be able to achieve that separate from equilibration? A jeśli nie da się tego uzyskać, to musimy się zastanowić, jaką inną opcję leczenia musimy zastosować inną niż ekwilibracja. Do we need to reposition teeth? Czy musimy przesunąć zęby? Maybe we need to restore teeth and put tooth structure back. Być może musimy odbudować zęby, żeby dać zębom z powrotem ich strukturę. If you don't work this out on models ahead of time, you can't answer that question.
Jeśli najpierw nie popracujesz na modelach, nie jesteś w stanie wiedzieć tych odpowiedzi. And in the same regard, you can't figure out what your ideal treatment plan is. I tak samo nie będziesz wiedział, jakie ma być twoje idealne leczenie. So as we go through these checklists, we talk about a 2D and then a 3D treatment plan. Jeśli mówimy o listach kontrolnych, to mamy listy kontrolne planu leczenia w 2D i w 3D. So the two-dimensional, we go through a series of checklists, and in our mind, what do we think we need to do to set up ideal function and what's the treatment plan? Więc jeśli wykonujemy listę w 2D, to w naszym umyśle wyobrażamy sobie, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało nasze leczenie pod względem funkcjonalnym i estetycznym. And then we're going to take that two-dimensional proposed treatment plan and we're going to try it on the models to see if we can do it. I wtedy to, co sobie wyobraziliśmy, chcemy przenieść na modele, żeby wykonać to w 3D, żeby sprawdzić, czy to, o czym myślimy, jest możliwe do wykonania. You learn so much by doing this work on the models. Uczysz się bardzo dużo, wykonując tę pracę na modelach. It gives you a trial run for the ideal treatment and for your treatment plan. I to jest taki twoja próba dla twojego idealnego leczenia. And your treatment plan may change. I oczywiście podczas tego procesu twój plan leczenia może się zmienić. But it's much better to change your treatment plan on the models before you've done anything to the patient. No, ale jest dużo lepiej zmienić plan leczenia jeszcze, jak robisz go na modelach, niż już w ustach pacjenta. The last thing we want you to do is get halfway into some treatment and then realize that you can't do it and try to have a conversation with a patient then. Najgorsze jest to, że jeśli nie zrobiłbyś tego, to jeśli będziesz w połowie swojego leczenia, nagle się zorientujesz, że musisz zrobić coś inaczej i wtedy musisz rozmawiać z pacjentem. My nie chcemy tego dla was, dlatego robimy to próbnie na modelach. That can be a very bad day. Bo to mógłby być wasz bardzo zły dzień. Dentistry, I love dentistry, but dentistry can be very hard. Ja kocham stomatologię, ale stomatologia może być czasem bardzo ciężka. So what we want for you is to make dentistry enjoyable and as fun as possible, but predictable. I to, co my chcemy dla was, my chcemy, żeby wasza stomatologia była zabawą, ale przede wszystkim, żeby była przewidywalna, lekka. So when we go through this model work on the patients, that's when the treatment plan may change. Więc jak idziemy przez planowanie na modelach, wtedy być może nasz plan się zmieni. So maybe you had to adjust a tooth on the model more than we would like. Na przykład, być może będziesz musiał dostosować ząb na modelu więcej niż byś chciał. But then we know that part of the treatment plan might be a restoration on one or two teeth as a result. No i wtedy być może zdecydujesz, że zamiast tego na tym zębie zrobić jakąś odbudowę. So now you're able to add that into your treatment plan and then present it to the patient. I wtedy możesz tą dodatkową procedurę wsadzić w twój plan leczenia i wtedy przedstawić ją prawidłowo pacjentowi. And again, that's why we say this model work gives us a trial run for actually treating the patient. Więc jeszcze raz, ta praca na modelach to jest taka próbna praca, zanim przedstawimy plan leczenia i wykonamy go w ustach pacjenta. And when you do the treatment, especially in equilibration, then it makes you much more comfortable with what you're going to do when you do it on the patient. No i oczywiście wykonanie takiej próbnej pracy na modelach daje ci dużo więcej pewności siebie podczas wykonywania już prawidłowej pracy u pacjenta w jamie ustnej. And this is what the equilibration looks like on a patient. A tutaj macie przykład na ekranie ekwilibracji, jak to powinno wyglądać w ustach pacjenta. And there's a series of steps that we go through on how to equilibrate. I oczywiście mamy kilka kroków, które nam mówią, w jaki sposób wykonać taką ekwilibrację. And again, that helps with predictability. I oczywiście to wtedy pomaga z przewidywalnością. So you don't pick up a handpiece once you've decided it's the right treatment and go to the mouth and just start grinding away. Więc jeszcze raz, nie bierzecie kątnicy, dopóki nie jesteście pewni leczenia, nie robicie tego, że wiercicie w zębach, tylko musicie być pewni, że to jest właściwe leczenie dla pacjenta. It's a very precise enamelplasty. Ekwilibracja to jest bardzo precyzyjna szkliwoplastyka. And hundreds of a millimeter in your mouth can make a huge difference to how a patient feels. I takie tysięczne milimetra w ustach pacjenta, jeśli zmienicie, mogą dać ogromną różnicę dla jego odczuć. So remember too, a millimeter in the back is 3 millimeters in the front. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeśli zmienicie milimetr z tyłu, to tak naprawdę zmienicie 3 mm z przodu. So sometimes somebody that looks like they're very far off
a fairly conservative equilibration can solve those issues. Więc czasem, jeśli macie zamontowane modele w artykulatorze i wydają one się bardzo oddalone w odcinku przednim, to czasem bardzo mikroinwazyjna ekwilibracja w odcinku tylnym zbliży nam przednie zęby. So here are the steps. I teraz pomówmy sobie o tych krokach. You've done it on the models already. Zrobiłeś to na modelach już. And these steps we do in the mouth are very similar to how we do the process on the models as well. Więc to, co robimy w jamie ustnej, jest bardzo podobne do to, co robimy na modelach. We're started from centric relation. Oczywiście zaczynamy z centralnej relacji. And we're going to start by getting even centric stops on all the teeth. I wykonujemy tak ekwilibrację, żeby uzyskać równe kontakty na wszystkich zębach. And what you're doing is you're just very precisely adjusting the cusp-tip fossa relationship. I to, co robisz, to delikatnie dostosowujesz relacje pomiędzy łuskami a dołkami, między zębami. Remember, this goes back to what we were taught in dental school, cusp-fossa relationships. I to wraca do tego, co nam mówili na studiach, żeby mieć relacje górnych i dolnych zębów, guzek do dołka. And what we want is, we want the cusp tips to hit into the fossas, so the forces are directed on the long axis of the teeth. Robimy to po to, że chcemy, żeby szczyty guzków lądowały w dołkach, po to, żeby siły były przenoszone zgodnie z długą osią zębów. So posterior teeth are designed to take the forces along the long axis. Tylne zęby zostały tak stworzone, żeby miały możliwość przenoszenia siły wzdłuż swojej długiej osi. If we have forces that are on the angle or not on the cusp tips, then we can have deflective forces. Jeśli mamy siły, które nie działają zgodnie z długą osią zęba, tylko działają bocznie, kontakty są na stokach, wtedy mamy takie siły nieprawidłowe. And if we have deflective forces and somebody plays with their teeth, meaning they function on them a lot, jeśli mamy takie boczne przeciążenia i jeszcze pacjent bawi się tymi zębami, then bad things can happen to the teeth. To złe rzeczy mogą się stać dla zębów. They can wear, mogą się ścierać, they can get sensitive, mogą być wrażliwe, they can get fractured, mogą się złamać, they can be mobile, mogą się zacząć ruszać. Now how about if we've done restorations? Restorations can break. A co jeśli na tym zębie zrobimy odbudowę? Może się złamać? If we placed an implant where the implant can be at risk. Jeśli tam będzie implant, czy implant może być w ryzyku? So function and zeroing in our function to as ideal as possible can make what we do predictable. Więc prawidłowa funkcja, jeśli zrobimy ją na zębach, może spowodować, że nasze leczenie będzie bardzo przewidywalne. So it can always be a bad day when you come into the office and something we've done is broken. Więc to na pewno nie będzie dobry dzień, jeśli przyjdziemy do gabinetu i coś, co zrobiliśmy wcześniej, będzie złamane. That's not the predictability we want for you. To nie jest przewidywalność, którą chcemy dla Was. So here's the goals of the process we're going to do the equilibration in the mouth. I teraz, jakie są cele tej ekwilibracji w buzi? So centric stops everywhere. Centralne kontakty na wszystkich zębach. That's those nice cusp-fossa relationships, pinpoint contacts. To są bardzo precyzyjne kontakty, delikatne, minimalne, guzek do dołka. If you use articulating ribbon on somebody that has wear, jeśli używasz kalki artykulacyjnej na kimś, kto ma starte zęby, mark them and see how broad the contacts are. Zaznacz tą kalką na tych zębach pacjenta i zobacz, jakie szerokie są te kontakty. As they wear the teeth down, those contacts get broader and broader and they overload the system. Jeśli ten pacjent ściera zęby i ściera, to te kontakty na zębach stają się coraz szersze i on przeciąża system. So we want that nice cusp-fossa relationship with distinct, definitive centric stops. Więc my chcemy taką miłą relację pomiędzy guzkiem a dołkiem, bardzo precyzyjną, dokładną. And once we have that, now we're going to eliminate posterior interferences. I jak już mamy zapewnione wszystkie kontakty na zębach, to wtedy chcemy wyeliminować przeszkody zgryzowe w ruchach ekstruzyjnych. And we mean in all eccentric movements. Czyli wszystkie ruchy ekstruzyjne. So working, balancing, protrusion, we want the back teeth to clear immediately. Więc przy ruchach ekstruzyjnych po stronie pracującej, po stronie balansującej, w protruzji chcemy, żeby następowała natychmiastowa dyskluzja zębów tylnych. And that's why you see the different colors on the example of the equilibration on the screen.
I dlaczego? Dlatego widzicie różne kolory na tym przykładzie ekwilibracji na ekranie. Centric stops we mark in blue, eccentric in red. Więc centralne kontakty zaznaczamy na niebiesko, to są kropki, a ruchy ekscentryczne zaznaczamy na czerwono. So if you go into excursive movements, any red contacts on the posterior teeth, we eliminate. Więc jeśli idziecie w ruchy ekstruzyjne, to wszystkie kontakty czerwonej kalki na tylnych zębach likwidujemy. And just a little bit of adjustment, you're not taking a lot of tooth structure away. Ale pamiętajcie, to są tylko malutkie dostosowania, nie ściągamy dużo struktury zęba. So once we've got that, we're just going to harmonize that guidance and make sure everything's nice and smooth. Jak już to zrobimy, to musimy jakby zharmonizować to wszystko, żeby to było gładkie, przechodziło gładko, ładnie. And now once we've done that, we're going to go back and recheck our centric stops on the teeth in what we call the clench test. I później robimy tak zwany test zacisku. Musimy dokładnie sprawdzić wszystkie nasze kropki na zębach. And again, more firm pressure from the patient, just making sure there's no interferences. Jeszcze większe zaciskanie przez pacjenta, żeby zobaczyć, czy na pewno nie ma żadnych przeszkód zgryzowych. And once we get to that, we're going to check to see whether a patient needs what we call freedom from centric relation. A następnie sprawdzamy, czy pacjent nie potrzebuje, co my nazywamy wolnością od centralnej relacji. You've heard the term maybe sometimes called long centric. Może słyszeliście taką nazwę jak poślizg centryczny. And here's what that is. There's a small percentage of your patients that will posture forward a little bit. I co to jest? Mały procent waszych pacjentów będzie lekko wysuwało żuchwę do przodu. And so they just need a slightly broader contact in the anterior. Więc oni potrzebują trochę więcej miejsca z przodu. They don't want to be locked in. Oni nie chcą być tacy zamknięci w kopercie funkcyjnej. So here's how you check it. W jaki sposób to sprawdzacie? It's very easy to do. Bardzo proste do wykonania. So your patient is back when we do an equilibration. So they're lied back in a reclined position. Więc podczas wykonywania ekwilibracji wasz pacjent leży. We use the marking ribbon. We bring them into centric relation. Zaznaczamy sobie kalką jego centralną relację. And that's what the black marks are. Niebieska kalka. So once we get that mark, then we're going to sit the patient up. Więc jak już to zaznaczyliśmy, to wtedy wsadzamy pacjenta. And unmanipulated, not bilateral manipulation. I bez żadnej manipulacji. We're going to use a red ribbon and ask the patient to close. Wkładamy mu czerwoną kalkę i prosimy pacjenta, żeby zamknął. Just tap their teeth together. Tap, tap, tap. Kazać mu postukać zębami o siebie. We're going to lie them back down again. I znowu kładziemy go na krześle. And now we're going to just look. I teraz patrzymy. If the two dots are on top of each other, they don't need that extra room. Jeśli te dwie kalki są jedna na drugiej, oni nie potrzebują ekstra miejsca. But if, like this example that you see, the red mark is ahead of the centric stop, we need to broaden that mark. Ale jeśli, tak jak tutaj na tym przykładzie na ekranie, czerwona kalka jest przed czarną, to oni potrzebują więcej tego miejsca. It's not a lot, but it really makes a difference for those patients that need that long centric. To tak naprawdę nie jest za dużo, ale to robi dużą różnicę dla tych pacjentów, którzy potrzebują tej dłuższej centryki. And once we're there, those are mostly the steps of an equilibration. I jak to skończymy, to są właściwie wszystkie kroki ekwilibracji. So the next thing that comes up too sometimes is how you do it and how much time. Więc następne pytanie zazwyczaj jest, jak długo to robisz, ile czasu ci to zajmuje. And I guess in addition, how do you charge for this? I ile za to bierzesz honorarium. So here's what I'd say about equilibration. It takes, on average, 3 appointments. I to jest, co mówię o ekwilibracji. Zazwyczaj trwa to jakieś 3 wizyty. And it's a very exacting procedure, so you don't want to do it on a day where you have lots of patients and you're running around. You want to be dedicated to that procedure. I to jest bardzo precyzyjna procedura, więc ty nie chcesz, skakać od pacjenta do pacjenta, tylko chcesz się skupić na tym pacjenta, wykonując ją. And so you want to give yourself the time to be able to do that uninterrupted with that patient. So first appointment, about an hour and a half. Więc ty chcesz naprawdę być skupionym na tym pacjencie, sfokusować się na nim i pierwsza wizyta trwa około 1,5 godziny. And maybe if you're just starting out, 2 hours, it's fine. I być może jak zaczynasz tą procedurę i się dopiero jej uczysz, no to 2 godziny jest ok. Because once you start an equilibration, you have to finish it.
ponieważ jak już zaczniesz ekwilibrację, to musisz ją dokończyć do końca. So you can't get halfway in and then say, okay, we're done for today, come back next time. Bo jeśli już zaczniesz, to nie możesz jej skończyć w połowie i powiedzieć do pacjenta, okej, to dzisiaj nie zdążyliśmy, przyjdź następnym razem. And again, those are bad days we want to avoid, where you don't have enough time for what you're doing. Więc to są te złe dni, których chcemy uniknąć. Musimy mieć wystarczającą ilość czasu na ekwilibrację. So again, once you're going to start this, you got to finish it. Jeszcze raz, jeśli już zaczniesz proces ekwilibracji, to musisz ją skończyć. So give yourself an hour and a half, 2 hours for your first appointment. Więc dla swojej pierwszej wizyty daj sobie 1,5–2 godziny. Now, generally, we'll bring the patient back about 2 weeks later. Generalnie potem pacjenta wołamy na następną wizytę około 2 tygodni później. And what can happen, and the reason for that is, especially for patients that have lots of wear and maybe some mobility in teeth. I to, co się może stać, szczególnie u pacjentów, którzy mają duże starcia i dużą ruchomość zębów, you're going to get some rebound on teeth, and they're going to start to go back into the arch form where they should be. Będziecie mieli takie rozprężenie włókien, które są w ozębnej i zęby będą troszeczkę się przemieszczać, rozprężać te włókna. So when that tooth rebounds, you might pick up an interference again. Więc możecie znowu zobaczyć jakieś przeszkody zgryzowe. So we're going to do a second adjustment, and I'll say, however you want to do it, 45 minutes to an hour. Więc robimy drugie dostosowanie i to trwa około 45 minut do godziny. And a couple weeks later, we're going to do the same thing, do another check. I kilka tygodni później robimy jeszcze raz tą samą rzecz. So generally, it's 3 appointments to do the equilibration once you've worked it out on your treatment planning in the models. Więc generalnie potrzebujemy 3 wizyty na ekwilibrację, ale pamiętajmy, najpierw musimy to zrobić na modelach. And equilibration can be an incredibly rewarding procedure. I pamiętajmy, ekwilibracja to może być taka procedura, która da Wam wiele korzyści. Because the result is almost instantaneous during that appointment. Ponieważ rezultaty są natychmiastowe podczas wizyty dla pacjenta. And what will happen frequently is you start with somebody that doesn't have ideal occlusion. I co może się stać dla pacjenta, który nie ma idealnej okluzji? And as you start doing the equilibration and eliminating some of the interferences, i w momencie, kiedy zaczniesz robić tą ekwilibrację i zlikwidujesz parę przeszkód zgryzowych, and now they're able to close into centric without interferences to getting to centric, i nagle ci pacjenci mogą zamknąć jamę ustną bez przeszkody zgryzowej do centralnej relacji, you can get a muscle release and a muscle relaxation. U pacjentów następuje natychmiastowa relaksacja mięśni. And all of a sudden that patient who might have been difficult to get to close into centric just goes there. I w tym momencie pacjent, który być może wcześniej był ciężki, żeby skierować go do centralnej relacji, samoistnie tam wchodzi i czuje się zrelaksowany. In fact, when you're doing the equilibration, you can tell when you're almost there. When you close them, it's like music. You hear that tap, tap, tap. Więc tak naprawdę jak wykonujesz tą ekwilibrację, to od razu wiesz, że jesteś już blisko, dlatego że to jest jak muzyka. Tap, tap, tap i słyszysz, że wszystko jest okej. At least that's how we as dentists like to think of things. Tak dentyści to oceniają. So, but patients will get it. And oftentimes they'll say, oh, that's what it feels like for my teeth to meet. I pacjenci też to czują. Oni często mówią, o, to jest to, co czuję na moich zębach. Ale fajnie. So it's kind of a comfort thing that they can get right away on that first appointment. Więc to jest taka komfortowa rzecz, którą oni mogą dostać już na pierwszej wizycie. They get it. Oni to czują. So here's something else. Is there a way we can be more accurate when we do an equilibration? I teraz pozostaje pytanie, czy możemy być jeszcze bardziej dokładni wykonując ekwilibrację? Because remember, we're doing this with articulating ribbon, which may or may not be accurate. Bo pamiętajmy, wykonujemy to przy użyciu kalki artykulacyjnej, która może być bardziej lub mniej dokładna. And years ago, when I first started doing this and was taught from the Dawson Academy, and Pete Dawson had to do this. I lata temu, kiedy zaczynałem to robić i Pete Dawson powiedział mi, jak to robić, we used to start with different thicknesses of articulating ribbon. My robiliśmy to, używaliśmy do tego kalki różnej grubości. We would start with a thicker and then finish with a thinner articulating ribbon. Zaczynaliśmy od grubszej, kończyliśmy na cieńszej. And we did it this way for a long time, and it was very accurate.
I robiliśmy to przez wiele lat i to było bardzo przewidywalne. But nowadays there's technology that can help us. Ale w dzisiejszych czasach jest technologia, która może nam bardzo pomóc. And so a T-scan is like a digital articulating paper. A T-scan to jest jak taka cyfrowa kalka artykulacyjna. So what it can show us is actually where we hit, when and how hard. I tak naprawdę ona nam pokazuje, gdzie są kontakty na zębach i jak mocne. So the neat thing about it is you get a movie of the occlusion. Więc my mamy tak naprawdę na tym T-scanie pokazany film okluzyjny. And so also then when you go into your excursive movements, you get to see where it hits, when and how hard. Również jak idziecie w ruchy ekstruzyjne, to widzicie, gdzie uderzacie, jak mocno. So it raises the bar on what we're able to do and how accurately we can be. So equilibration and the T-scan, and just to know that there's another level to accuracy that can help you verify that we're there. I jeszcze raz, T-scan to jest następne narzędzie, które może Wam pomóc jeszcze dokładniej wykonać tą ekwilibrację. You know, I think one of the exciting things about dentistry now is we're doing more and more things digitally. Jedna rzecz, która mnie ekscytuje w stomatologii, to jest to, że wykonujemy rzeczy coraz bardziej, mamy możliwości coraz większe cyfrowe. And so I spent a lot of time in our conversation here this evening about the analog way of doing things. Więc dzisiejszego wieczoru podczas webinaru spędziłem dużo czasu, jak to wykonać analogowo. You know, with models and impressions and working on the models. Wykonując modele z wycisków, pracować na modelach. So the world is going digitally. Ale teraz świat idzie cyfrowo. And it's very exciting. So we're going to be able to do all of this digitally now. Ale świat idzie w kierunku stomatologii cyfrowej i będziemy mogli to robić wszystko cyfrowo. Including the models, the equilibration will be done digitally, digital wax-ups. Modele, ekwilibracja, wax-up, wszystko możemy robić cyfrowo. But I think here's the important thing. The principles stay the same. Ale tu jest bardzo ważna rzecz. Zasady postępowania pozostają tak same. Obojętnie, czy wykonujemy to analogowo, czy cyfrowo i musimy je rozumieć. So technology can be our friend and help us, but you got to understand the principles and what we're trying to do and why. Technologia może być naszym przyjacielem, ale wy musicie rozumieć zasady, podstawy i wiedzieć, dlaczego je stosujecie. So a couple things to summarize about equilibration. Parę rzeczy, takie podsumowanie o ekwilibracji. So number one, it can be the most conservative way we have of solving our patients' problems. Ekwilibracja może być najbardziej konserwatywnym sposobem leczenia i rozwiązywania problemów u naszych pacjentów. And I think as dentists nowadays, we don't normally think of it that way. I wydaje mi się, że my jako dentyści czasem nie myślimy o tym w ten sposób. So I think this is a precision procedure that as you get confident in, you'll understand that. Myślę, że jest to taka bardzo precyzyjna procedura, że jeśli ty to zrozumiesz, to będziesz miał pewność siebie, że to tak jest. And the more you do it, like anything else in life, the easier it gets and the faster it gets. I oczywiście, im więcej tego robisz, tym prostsze to się staje i tym szybciej będziesz potrafił to robić. And whether digital or analog, wherever we go, you always do a trial before you do it to a patient. I obojętnie, czy analogowo, czy cyfrowo, zawsze musisz to spróbować, zanim przejdziesz do ust pacjenta. And for a lot of our patients with more complex needs, I dla wielu naszych pacjentów z kompleksowymi problemami, potrzebami, equilibration might be one of the treatment options we have, but might not solve all of the issues. I ekwilibracja może być jakby częścią planu leczenia, ale może nie rozwiązać wszystkich problemów. But the more things we can fix by equilibrating, that means the less number of teeth we have to restore. Ale im więcej możemy rozwiązać poprzez ekwilibrację, to oznacza, że tym mniej zębów będziemy musieli na przykład odbudować. So there are a couple of things that Pete Dawson said that I think are very important that I think about every day. Jest parę rzeczy, które Pete Dawson powiedział, które są bardzo ważne i o których myślę każdego dnia. So one is we want to solve our patients' problems with the least amount of dentistry. My chcemy rozwiązać problemy pacjentów najmniejszą możliwą ilością stomatologii. And another one is that we are our advocate for our patients' health. My jesteśmy adwokatami zdrowia naszych pacjentów. This kind of dentistry isn't about trying to sell more procedures to a patient or do things that don't need to be done.
I naszą filozofią jest to, że my nie chcemy sprzedać pacjentowi największej ilości leczenia i procedur, których oni nie potrzebują. It's starting with a thorough examination, identifying problems and identifying solutions for our patients. Zaczyna się wszystko od etycznego badania, dokładnego, żeby znaleźć problemy pacjenta i dać mu na to rozwiązania. And that's our goal for the lifetime of our patients. I to jest nasz cel na całe życie pacjentów. And honestly, that's what makes dentistry fun and predictable. And equilibrations is one of those tools that's going to help you do that. Dzięki temu stomatologia może być zabawna, przewidywalna i ekwilibracja jest jednym z narzędzi, które może Wam to dać. So we're happy to answer questions now for a little bit. I teraz czekamy na Wasze pytania. Zaraz przeczytam pierwsze pytanie dla Drew, bo Drew po polsku umie dzień dobry. Więc jakie wiertło z jakim nasypem i jaka procedura polerowania podczas ekwilibracji? So what kind of burr are you using for equilibration and what are you using for polishing? That's a great question. Thank you. Fantastyczne pytanie, dziękuję. So for the starting of equilibration, a lot of times we'll use like what I'll say a football-shaped diamond, but fine diamond. Na początku ekwilibracji ja używam takiej gruszki diamentu, ale z bardzo drobnym nasypem. So we might start with that, and then the next burr we'll use will be a polishing carbide, like a composite polishing carbide. Again, football-shaped, round shape. A następnie przechodzimy już do takiego węglika spiekanego, który służy do polerowania kompozytu. And then at the end, I like to use polishing burrs, rubber wheels and points. A już na samym końcu to używam wierteł do polerowania, czyli jakichś gumek. So a lot of times too, you might have old restorations that you're adjusting, you're going to repolish those. Więc często będziecie mieli jakieś stare uzupełnienie, które dostosowujecie do skryzu i musicie je po prostu wypolerować też. And when I'm all done after that, I paint on a fluoride varnish. I jak ja już skończę, to wszystko stosuję fluor. And that's maybe for me, but I feel better about it. I to jest prawdopodobnie tylko dla mnie, ale się czuję z tym lepiej. But you're using not burrs that aren't going to take a lot away. Very precise procedure. Ale nie używacie wierteł, które by mogły zdjąć dużo struktury zęba. To jest bardzo precyzyjna procedura. Okay, and there's the other part of the question. Okay. Okay, what are you using for the models to equilibrate? My mówiliśmy teraz przed chwilą o ustach pacjenta, jamie ustnej. What are you using for the models? Right, so we're teaching an equilibration class here right now, so we just had a whole day of doctors doing this. My właśnie dzisiaj jesteśmy po pierwszym dniu uczenia tej ekwilibracji, więc cały dzień to robiliśmy. So all you need to do this in your office, not a lot of equipment. So you need a lab engine. Więc to, czego potrzebujecie, żeby to wykonać, to potrzebujecie mikrosilnik. And so we're going to use a straight round diamond. I używamy do tego prostego diamentu. And we're going to use it, on a slow revelation because it doesn't take much to take stone off of a model. Ale musicie to robić na bardzo wolnych obrotach, żeby za dużo gipsu nie usunąć. Okay. And that's all you need. And sometimes hand instruments. Z czasem możecie mieć jakieś dłutko, żeby już takie precyzyjne kontakty na modelu uzyskać. Ale generalnie diament w kształcie takiego grzybka. Okay, teraz the next question od Daszkowskiego. Jak sprawdzić, że ekwilibracja ujemna jest skończona? Rękoczynem z reguły pacjent już czuje się dobrze, ale wiem, iż można dalej ekwilibrować. So how you can check that equilibration is done? The patient mouth. Great. All right, so we're going to go through those 6 steps that I talked about. So we're going to do all the centric stops. We're going to do the anterior guidance. Then we're going to come back to that clench test. That's part of the finishing part. Więc my oczywiście przechodzimy przez te 6 kroków ekwilibracji. Najpierw uzyskujemy stabilne kontakty na wszystkich zębach, prowadzenia, a potem ten test zaciskania. And patient feedback is important as well. I feedback pacjenta jest również ważny. So on that clench test, close and squeeze, do you feel it hitting harder anywhere in one spot than another? Więc prosimy pacjenta, żeby zacisnął i pytamy się, czy czuje któregoś zęba, żeby się dotykał mocniej. And then recheck centric and check for the long centric. I jeszcze raz sprawdzamy długą centrykę. Next question. How much it should cost?
Od Kate. That's another great question. Następne świetne pytanie. So here's the generalization I'll make, and then you get to figure out what works in your office. Więc tutaj powiem Wam takie generalne zasady, co ja stosuję, a Wy musicie sami to dostosować do własnych praktyk. So I'm going to assume somewhere in your numbers of how you run your office, you know what a half hour of your time is. Więc Wy powinniście doskonale wiedzieć, ile kosztuje Was pół godziny Waszej pracy. So one way to do this is you figure out how much time it'll take to do the standard equilibration. Więc najpierw musicie wiedzieć, ile Wam zajmie czasu standardowa ekwilibracja. So I talked about 3 appointments to start with. You figure out how much time and how much you get for that time. Więc ja mówiłem Wam o 3 wizytach i Wy musicie się zastanowić, ile Wam to czasu zajmie i wtedy możecie to przeliczyć. The other way to think about it is it's about the time that would generally take somebody to do a crown. So the fee for a crown for equilibration seems about right. Więc generalnie mniej więcej ta procedura zajmuje tyle samo czasu, co zrobienie korony. Więc generalnie honorarium za ekwilibrację powinno być mniej więcej takie samo. Okej, idę dalej. Tomasz. Tutaj Przemek mi mówi, żebym powiedziała, ile to u nas kosztuje. U nas też to są przeważnie 3 wizyty i za każdą wizytę pacjent płaci 1000 zł, czyli razem 3000. Następne pytanie. Bardzo dużo super informacji, dziękujemy. Gdzie dowiedzieć się więcej na ten temat, od jakiego kursu najlepiej zacząć? Okay, there is a question from Tomasz. He thank you for so much thank you. Information. He is very grateful and he wants to know where he can learn more. Oh, thank you very much. From where to start? So I'll tell you what I did, and you know some of my stories. I practiced dentistry for about 10 years the way I was taught in dental school, and I became very frustrated with dentistry. Ja powiem Ci, jak to było u mnie. Ja po skończeniu studiów praktykowałem około 10 lat. And mostly what happened is I saw patients who had been in my care for a long time getting worse, and I didn't know why. I to widziałem moich pacjentów, którzy przychodzą do mnie i z biegiem jak przychodzą do mnie, wyglądają coraz gorzej. And I saw dentistry that I had done not lasting as long as I thought it should. I widziałem stomatologię, którą wcześniej zrobiłem i ona nie była taka trwała. So I kind of said to myself, Drew, you either got to get better at this or find another profession. I ja sobie powiedziałem, Drew, albo ty się staniesz lepszy w tym, co robisz, albo znajdziesz inną profesję. So I was fortunate. In school, I had Dr. Dawson's book and I had heard him speak once. I ja bardzo miałem dużo szczęścia, ponieważ na studiach miałem książkę Pita Dawsona i słyszałem o jego nazwisku. So I went to listen to Dr. Dawson and hear what he had to say. I wtedy zdecydowałem, że pójdę do Pita Dawsona i zobaczę, co on powie. And that's what I was missing. That wasn't taught in dental school. I to jest to, co nie dowiedziałem się na studiach, to Pete Dawson mi powiedział. And there are a lot of postgraduate education options for you nowadays. I jest wiele takich możliwości po studiach, gdzie możesz się tego uczyć. But I wanted to hear from the person who I thought was the one that started a lot of this and had been doing it for the longest amount of time, and that was Pete Dawson. Ale ja chciałem wiedzieć to jakby od źródła, od osoby, która tak naprawdę w większości powiedziała o tym i tą osobą był Pete Dawson. Ona zaczęła. So the Dawson Academy, we've set up a curriculum to help you deal with this kind of patient, and equilibration is one of the courses you'll take. I w Akademii Dawsona my chcemy pomóc Wam w tej podróży okluzyjnej i ekwilibracja jest jednym z warsztatów, które tu prowadzimy. So in fact, I'm here in Poland right now and Dorada and I are teaching the equilibration course. It's a 2.5-day course and we just finished our first day. I właśnie dlatego jestem tutaj w Polsce razem ze mną i prowadzimy 2,5-dniowy kurs samej ekwilibracji. I will just add something. Sure. Ten kurs to jest częścią kurikulum. Jeśli chcesz jakby zacząć takie kurikulum, to zapraszamy Cię już 3 grudnia, tak? 2-3 grudnia jest seminarium, które się nazywa Funkcjonalna okluzja i przyjeżdża na to seminarium dyrektor
dyrektor całego Akademii Dawsona, John Cranham z USA i to jest 2-dniowy wykład. I na tym wykładzie możesz zdecydować, czy chcesz przyjść do nas na warsztaty, a jednym z tych warsztatów mamy takie 4 warsztaty podczas całego roku. Dostaniesz wtedy taką pełną wiedzę od planowania, estetyki, prototypów, wszystko, od komunikacji z technikiem. Możesz się na tej funkcjonalnej okluzji można się wtedy zapisać i od tego bym proponowała zacząć przygodę z ekwilibracją. And something else I want to add to that is, this type of dentistry is not necessary for every patient that comes into your practices. To, co bym chciał jeszcze dodać, to taka forma stomatologii nie jest konieczna dla każdego pacjenta, który przychodzi do Twojej praktyki. And it's not about making every patient you see have a perfect occlusion. I tak naprawdę nie chodzi o to, żeby każdy pacjent, którego Ty widzisz, miał perfekcyjną okluzję. What it's about is identifying those patients that their function is not working for them. To, co Ty musisz zrobić, to zidentyfikować pacjenta, u którego okluzja nie służy mu, stworzy mu problemy. Whether it's muscles, teeth, or joints, those are the systems that can start to break down. Obojętnie, czy to są zęby, mięśnie, czy staw, to są części, które mogą ulec zniszczeniu, jeśli będzie nieprawidłowo. And usual customary dentistry is not set up to solve those patients' problems. I zwykły dentysta nie jest nauczony po prostu rozwiązywać problemy tych pacjentów. This is not tooth by tooth dentistry. To nie jest taka stomatologia ząb po zębie. You have to look at the system in its entirety. Musisz spojrzeć się na cały system, wszystkie zęby, nie tylko na zęby. It starts with just taking a thorough examination on those patients. A wszystko zaczyna się po prostu od etycznego, dokładnego zbadania pacjenta. We talk about signs and symptoms. My mówimy o oznakach i objawach choroby. And if those patients want us to solve their problems, we will help them and we have the process to follow. Jeśli tylko pacjent będzie chciał, żebyśmy my rozwiązali jego problemy, to mamy proces, za którym podążamy i jesteśmy w stanie to osiągnąć. So it's not about selling anything. I to nie jest nic na temat sprzedaży. I think it's about doing the ethical treatment with the least amount of dentistry to solve those patients' problems. To jest po prostu wykonanie jak najmniejszej ilości stomatologii, bardzo etycznie, żeby rozwiązać wszystkie problemy pacjenta. So our curriculum is set up to help you identify those patients and then have a predictable pathway to solve their issues. Więc nasze kurikulum jest tak stworzone, żebyście umieli zidentyfikować pacjenta, który potrzebuje takie leczenie i daje Wam wszystkie procedury, żebyście mogli rozwiązać i wyleczyć tego pacjenta. And so I've been practicing this way now for over 20 years. Więc ja praktykuję w ten sposób ponad 20 lat. And it's changed my life as a dentist, my enjoyment with dentistry, but most importantly, the end result with my patients. Więc to zmieniło moje życie, praktykowanie w taki sposób zmieniło moje życie nie tylko zawodowe, ale i osobiste. And it's also allowed me to get a little bit more control over the way I used to work, which was all the time. I to dało mi też kontrolę na sposób, w jaki pracuję, bo kiedyś pracowałem cały czas. So I work less time, but do more and better for my patients. Więc ja w tej chwili pracuję mniej, ale wykonuję lepszą pracę dla moich pacjentów. And it's put that passion back in my life for dentistry again. I to dało mi znowu pasję do wykonywania tego zawodu. And it gave me now the time that I could share some of what we're able to do as a dentist with those that don't have those opportunities and do some of the volunteer work I've done. I to dało mi też również możliwość, żebym miał więcej czasu wykonywania tych charytatywnych rzeczy, na które wcześniej nie miałem czasu, a teraz mogę sobie na to pozwolić. And our hope as an academy is to help you find that passion for dentistry again and help solve your patients' problems. I naszą misją Akademii jest to, żebyście wy znowu mieli pasję do stomatologii, żebyście mogli najlepiej pomagać pacjentom. So thank you for that question. That was a very long answer. Więc dziękuję Ci bardzo za to pytanie, to była bardzo długa odpowiedź. Okay, there is another questions. Do you recommend any book? Do I recommend a book? I would get Dr. Dawson's book, yes. And I think you have a version in Polish or no? No, it's not in Polish yet. So it's not translated that. But I would get Dr. Dawson's book. I think that's your best reference. Ja bym kupił książkę Pita Dawsona, to jest najlepsze źródło, jakie możesz dostać. Other question? So how you make additional equilibration
on the composite or porcelain? So, What are you using for addition? so great question again. So if it's additive, how do we add additive? So you as the dentist get to pick. I trust your judgment on that. There's lots of ways we can do it. Sometimes for patients that need more extensive restorative needs, we can sequence things with interim restorations with composite. Więc ty jako dentysta musisz zdecydować, jaki materiał chcesz do tego użyć. Jeśli mają być to jakieś możemy podzielić leczenie pacjenta na jakieś etapy i oni w Ameryce bardzo często tymczasowo odbudują na kompozytach. We can replace the composite with a ceramic. A później mogą zastąpić kompozyt ceramiką. We could do one section in ceramic and one section in composite if that makes it better for the patient. I żeby zrobić to bardziej ekonomicznie dla pacjenta, to możemy zrobić jeden kwadrant w kompozycie, drugi w porcelanie i to tak etapowo dzielić. And there are some cases that you might want to do the entire additive procedure in composite. Ale są też pacjenci, u których możesz całą procedurę wykonać tylko w kompozycie na stałe. And then we can monitor that for stability over the long term. I po prostu będziesz musiał ich monitorować, jeśli chodzi o stabilność długoterminową. And that can actually stay stable for a long time. I to również może być bardzo stabilne przez bardzo długi czas. And then you could do the restorations, more definitive restorations in smaller sequences that might work better for the patients. Ale również jeśli pacjent będzie chciał na przykład porcelanem, to możesz to podzielić właśnie na etapy i robić to w małych kroczkach. You're asking great questions. Thank you. Pytacie super pytania, dziękuję wam. If you are making additive equilibration, do you need the programmer? The deprogrammer? Yeah. We use the deprogrammer to help get us set up with the models originally. That's how we get a Centric Relation record. Przepraszam. Używamy deprogramatora za każdym razem, jak bierzemy rekord w centralnej relacji, żeby mieć dobre modele, dobrze zaartykulowane modele w artykulatorze. Okay. To wtedy używamy deprogramatora. Przy samej ekwilibracji nie. Chyba że pacjent jest bardzo spięty, to możemy na chwilę go na deprogramator włożyć. Okay. I think that's all questions. Fabulous. Well, thank you so much. It was great to be here with you this evening. I hope you enjoyed it, and I hope you move forward with dentistry and enjoy it. It's a great profession. Bardzo wam dziękuję za obecność na tym webinarze. Pamiętajcie, że stomatologia to jest świetna profesja i bawcie się nią. Thank you. Dziękujemy wam bardzo. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękujemy za obecność, za wszystkie pytania. Dziękujemy wam, że jesteście z nami, a zainteresowanych oczywiście zapraszamy na funkcjonalną okluzję. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to wiecie, gdzie mnie znaleźć przez Facebooka. Ja zawsze staram się odpowiadać na wszystkie pytania, także jeśli byście wam jakieś pytanie nasunęło później, to zrobię wszystko, żeby również na nie odpowiedzieć. A teraz dziękujemy wam bardzo i jeszcze raz thank you, Drew. Thank you. I really appreciate that after such a long day, you agree to make the webinar with us. So I'm happy to. So now we are going for a dinner. We are. Thank you, guys. Great success to you. Great success. Thank you. Samych powodzeń. Good night.